Beauty. Cześć, mam na imię Martyna. A ja jestem Monika. Dzisiaj ciekawy temat, myślę, że idealny na letnią porę, czyli sunscreeny, kremy przeciwsłoneczne, dostępne w Korei. Ale ten film chciałybyśmy trochę na ciekawo zrobić, czyli połączymy to z innym, kolejnym odcinkiem. Dzisiaj na tapet wchodzą kremy przeciwsłoneczne, te droższe, z takiej średniej półki cenowej tutaj w Korei, a kolejny odcinek będzie o kremach tych tańszych, gdzie naprawdę ceny są dużo niższe. I zrobimy to film taki, jakby powiedzieć, kontra, bo będziemy je porównywać, będziemy sprawdzać, czy te tańsze są dużo gorsze od tych droższych, czy może dużo się od siebie nie różnią. Dobra, ale nie będziemy przedłużać i tym samym przejdziemy do pierwszego kremu przeciwsłonecznego i ja mam tutaj Toriden. Tak, Toriden Dive-In Moisture Sun Cream z serii nawilżającej. To jest krem o filtrze chemicznym i konsystencja. Tak, on ma taki trochę specyficzny kolor, właśnie taki jak opakowanie, taki lekko niebieski. Tak, konsystencję ma bardzo przyjemną, widać, że lekko nawilżającą. Nie jest to taki jakiś bardzo mocny krem o takiej mocnej strukturze, ale jest taki właśnie lekko lejący się i przyjemny. Przyjemny na pewno i jak możecie zauważyć, daje lekki glow na dłoni. I faktycznie fajnie wtopił się w rękę, jeśli idzie o zapach. Jakiś ten zapach niestety jest, ale on nie jest nie jest jakiś intensywny, na pewno nie jest neutralny, ale też nie jest to taki intensywny, gdzie nakładacie i potem czujecie taki krem na twarzy cały dzień. Z jednych z takich plusów to marka mówi, że ten krem ma się utrzymywać na naszej twarzy 24 godziny. Wow, no nie wiem, kto potrzebuje aż takiej ochrony, ale faktycznie dzięki temu ten krem trochę zyskał popularność na social mediach, były różne testy, ludzie sprawdzali, czy faktycznie tyle się trzyma. Ja myślę, że to nie jest aż tak istotne, jeśli idzie o krem przeciwsłoneczny, bo warto mimo wszystko go zmywać ze skóry i nie warto w nim spać. Co ja jeszcze dodam, że jak widzicie tutaj absolutnie nie bieli. Zawiera 10 rodzajów kwasu hialuronowego, zawiera niacinamid i też ma taki dodatek pantenolu i alantoiny, czyli takich składników nawilżających i kojących. Czyli powinien się nadać do takiej skóry mieszanej, trochę suchej, ale także trądzikowej. Skóry tłustej, obie wypróbowałyśmy go i faktycznie wydaje mi się, że pod makijaż nadaje się fajnie trzymał się na mojej tłustej skórze i generalnie jako taki krem dla osób z tłustą skórą polecałabym go. A teraz może przejdźmy do jednego z najbardziej rozpoznawalnych kremów przeciwsłonecznych, najbardziej popularnych kremów przeciwsłonecznych, które także możecie znaleźć na polskich półkach, a mówię tutaj oczywiście o naszym Roundup z tej serii z soku brzozy. To też jest seria nawilżająca, krem ma filtr chemiczny. Jeśli idzie o konsystencję, to on jest taki dość leciutki, ma biały kolor, ale nie bieli, fajnie wtapia się w skórę. Myślę, że ma bardzo fajną, nawilżającą konsystencję, troszeczkę bardziej, można tak powiedzieć, bogatą niż Toriden, jednak Toriden nie miał aż takiego mocnego, jakby nie, że nawilżenia, ale ta konsystencja jednak tutaj jest bardziej zbita, o może tak powinnam powiedzieć, taka bardziej bogata, jest bardzo fajny i ja na przykład tutaj nie czuję zapachu żadnego. Właśnie, więc to jest duży plus. Ten krem jest bezzapachowy. A dlaczego generalnie ta cała linia z soku z brzozy jest aż tak popularna? Dlatego, że sok z brzozy ma właśnie takie właściwości nawilżające, kojące, odżywcze. Zawiera dużo minerałów, aminokwasów i antyoksydantów. Ten krem, jak większość takich kremów nawilżających, wiadomo, ma też dodatek kwasu hialuronowego i z tego co kojarzę bodajże 10 typów. I co ciekawego, firma informuje nas, że ten krem powinien zostać na naszej skórze 10 godzin, czyli chronić naszą skórę przez 10 godzin od promieni słonecznych, ale nie tylko, bo także od promieniowania niebieskiego. A to promieniowanie znajdziemy w ekranach, więc jeżeli spędzacie dużo czasu przed komputerem na przykład, to fajnie rozważyć ten krem przeciwsłoneczny. Tak. Teraz przejdziemy do kolejnego kremu z tej samej firmy, też z Roundup. To jest krem z Docto, czyli z innej linii, z linii dla skóry wrażliwej i też trądzikowej.
Jeśli idzie o ten krem, filtr też jest chemiczny. Konsystencja jest, wydaje mi się, że troszkę podobna do tego, ale może taka... Bardziej myślę, że konsystencja jest gęstsza. Tak, mi się troszkę wydaje. gęstsza. Tak, tak. Przez co daje wrażenie bardziej nawilżającego, chociaż wrażenie ja mam inne jednak niestety, ale o tym będziemy mówić na koniec. Zapach, ten krem jest bezzapachowy. Czy bieli, czy nie bieli? Wydaje mi się, że jego się troszeczkę ciężej rozprowadza niż ten z sokiem Tak. z brzozy, ale to wszystko fajnie się wchłania i nie ma takiego efektu bielącego, przynajmniej na mojej skórze. Tak, z tego co jeszcze firma informuje, to powinien hamować wydzielanie sebum. Tak, to prawda. Właśnie przez to, że to ma być krem, który jest bardziej dedykowany właśnie skórze trądzikowej czy tłustej, ma taki specjalny, ma taką specjalną ma taką specjalną technologię Argus Zero i zawiera ekstrakty z 7 typów roślin. Tu jest właśnie ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, coś co Koreańczycy uwielbiają, z Kora zielonej wierzby. herbaty, tak, kora wierzby. I wiadomo, zawiera też kwas hialuronowy, troszkę mniej niż ten poprzedni, bo zawiera 8 rodzajów, ale właśnie ma też nawilżać. Właśnie. Teraz czas na kolejny krem, czyli Cell Fusion C Laser Sunscreen 100. I ten krem zawiera filtr hybrydowy. Co to jest filtr hybrydowy? To jest połączenie filtru chemicznego i filtru fizycznego. Jeśli idzie o konsystencję, ona jest dość specyficzna. Jest taka dość gęsta, ale tak naprawdę porządnie gęsta i niestety to jest krem, który bieli. Więc wydaje mi się, że przez to nie nada się dla każdego i dużym minusem w tym kremie jest zapach, bo on jest dość specyficzny. No niestety bardzo. I jest bardzo intensywny, który zostaje jednak na naszej skórze Tak, i jego czuć. jego można czuć nawet po godzinie, po 2 godzinach, więc naprawdę jest to spory minus, ale za to dużo firma mówi o tym, że jest dobry dla osób z cerą trądzikową. Tak, właśnie on specjalnie został stworzony z myślą o osobach o wrażliwej skórze, takiej wrażliwej, trądzikowej. Ma nam dawać taki lekki efekt tone-up, czyli takiego właśnie trochę wybielenia, rozświetlenia i też redukować przebarwienia na naszej skórze. Więc to jest taki ciekawy plus. Też ma się fajnie nadawać pod makijaż, z mojego doświadczenia faktycznie to jest prawda. A idąc tak kremami przeznaczonymi bardziej dla skór trądzikowej, przejdźmy teraz do kolejnego, czyli Numbuzin Filter Sun Essence 1. Tak, ten krem to jest krem z filtrem chemicznym. Jeśli idzie o konsystencję, to jest właśnie esencja, czyli ma być troszkę lżejsza niż krem. On ma taki specyficzny, troszkę zielonkawy kolor. Zapach nie ma zapachu, więc to jest faktycznie duży plus i z tego co wiem, to fajnie się rozprowadza i faktycznie fajnie się wchłania w skórę. Tak, mamy takie uczucie bardzo delikatnego kremu wklepującego w naszą skórę i nie chcę powiedzieć źle, ale wprowadzając ten krem czujemy, że on ma jakby takie silikonowe wykończenie. Tak, właśnie ale jest takie wrażenie. Tak, ale nie takiego silikonowego wykończenia, co by nam, nie wiem, zapychało naszą skórę, ale właśnie takie delikatne, takie smooth, można tak powiedzieć, po tak. angielsku to najlepiej Tak, właśnie słowo. takie trochę efekt takiego wygładzenia tej skóry. Tak, ma być także kremem nawilżającym, dlatego jest wąkrotka azjatycka, 10 rodzajów kwasu hialuronowego. ekstrakt z lukrecji. Który też ma właśnie takie działanie kojące. I do tego jeszcze właśnie wąkrotka azjatycka ma dekozyt i pstrolistka, czyli sama... Tak, Słodka nazwa. dużo dobroci w tym kremie jest. I to co jeszcze jest ciekawe, to właśnie on zawiera ekstrakt z róży jerychońskiej, które ma to całe nawilżenie zamknąć w naszej skórze. Naprawdę super krem, jeżeli mówimy o to, co obiecuje nam firma. Tak, i właśnie skład jest naprawdę super i teraz przejdziemy do kolejnego kremu z fajnym składem. Właśnie i sporo tutaj za to firma obiecuje i mamy Probioderm Collagen Essence Sunscreen. Tak, i to też jest kolejny krem z filtrem chemicznym, jak widzicie u nas większość takich dzisiaj. Jeśli idzie o konsystencję, to właśnie też jest esencja, tylko to jest bardzo gęsta esencja.
I on ma taki troszkę kremowy kolor, co jest dość ciekawe, nie taki biały. Tak. I jak widać jest bardzo lejący się, ale przy tym Bardzo mocno nawilżający. Tak. Więc naprawdę on potrafi dobrze nawilżyć naszą skórę, ale co się dziwić, bo naprawdę ma dużo składników, które mają właśnie to zadanie zrobić na naszej skórze i jak sama nazwa mówi, ma probiotyki, kolagen oraz peptydy. Więc właśnie on ma uelastyczniać naszą skórę, nie tylko nawilżać, ale ukoić i też pomóc właśnie w podniesieniu jej troszeczkę. Tak, czyli także jest to krem przeznaczony dla osób starszych, dzięki czemu właśnie jest taki uniwersalny. A, jeszcze jedno. On faktycznie super nadaje się pod makijaż. To ma Tak. być baza pod makijaż. To ma być krem przeciwsłoneczny, który pomaga naszemu makijażowi lepiej się utrzymywać na skórze. Przechodzimy do kolejnego kremu przeciwsłonecznego i mamy Dr. G Black Snake Glutathione Stand Up Sun. Matko, co za nazwy. To jest krem też z filtrem chemicznym. Jeśli idzie o konsystencję, on też jest taki dość specyficzny, moje chyba ulubione słowo, ale właśnie on nie jest taki lekki. Ma beżowy kolor. Dlatego jest tonapem. Tak, właśnie jest tonatem, ale właśnie tutaj dużo tonapów ma różowy kolor w Korei. Więc moim zdaniem to jest duży plus, że on jest beżowy, bo na przykład z moją karnacją lepiej się beżowy kolor stapia niż ten różowy. Tak, ale tutaj bardziej właśnie o preferencje Koreańczyków chodzi i najczęściej są z różowymi, ale ten za to ładnie się wtapia. Jak widzicie, nie pozostawia żadnego śladu jakiegoś, wiesz, białego lub coś tam podobnego, tylko ładnie wyrównuje naszą skórę. Ma bardzo dużo składników nawilżających i właśnie takim kremem jest. Ma oczywiście śluz ze ślimaka. Tak. Ten tak zwany Glutathion, tak. glutathion. Więc właśnie on ma mieć takie działanie uelastyczniające naszą skórę, ma też spłycać zmarszczki, oczywiście nawilżać to, co już wspomniałaś i też redukować przebarwienia. Czyli podobnie jak na przykład ten wcześniejszy bioch, jest idealny także dla starszej grupy Wiekowej. odbiorców. Tak. Jedynym minusem wydaje mi się, że jest dość specyficzny zapach. Oczywiście. No, jak zawsze. Ale to jest właśnie generalnie, jeśli idzie o Dr. G, to jest cała linia produktów. Oni mają też krem, którego używał mój mąż swego czasu i krem też miał taki zapach. Specyficzny Tak, no bo właśnie to jest bardziej dedykowane, to co wspomniałaś, troszkę starszej grupie odbiorców. Dobrze. Kolejny krem, wydaje mi się, że bardzo popularny za granicą, czyli Skin 1004, Skin Chonsa, Madagascar Centella Hialusika Waterfit Sun Serum. I to też jest kolejny krem z filtrem chemicznym. Jeśli idzie o konsystencję, to sobie zobaczymy. Moja ręka będzie bardzo nawilżona dzisiaj. To jest bardzo podobny sunscreen do Randlab. Jest to także krem nawilżający dzięki właśnie składnikom takim jak wągrotka azjatycka, 7 rodzajów kiełków. Które mają odżywić naszą skórę. Ale wiesz co, mi się wydaje, że on jest troszkę, bo to jest, w nazwie ma serum, co nie? Czyli właśnie serum powinien być troszkę lżejszy i wydaje mi się, że ta konsystencja jest troszkę lżejsza Tak. niż tego Roundlaba. Tak, ale moim zdaniem i tak jest bardzo podobna. Ja Ale jest przyjemna go bardzo. jeszcze nie stosowałam, więc jestem ciekawa, bo wydaje mi się, że on też się tak fajnie wtapia w skórę, więc wydaje mi się, że nada się też do skóry tłustej. Tak, on na pewno także ładnie leży pod makijażem. Myślę, że większość tych nowych sunscreenów nie ma problemów raczej z kejkowaniem się makijażu. Utrzymuje się naprawdę to nawilżenie w miarę długo, także nie musimy się martwić o to, że nasza skóra zostanie przesuszona. Oczywiście są wyjątki, ale o tym Prawda. za chwilę będziemy rozmawiać. Dobra, a to już na sam koniec. Taka ciekawostka. Taka ciekawostka i nowości, bo teraz widać, że pojawia się coraz więcej kremów przeciwsłonecznych, które są produkowane nie przez firmy zajmujące się pielęgnacją, tylko makijażem. I tutaj mamy dwa takie kremy z Amuse. Ten niebieski to jest taka wersja właśnie nawilżająca, a ten to ma być właśnie taki tone-up. I to, co jest ciekawe, to oba te kremy zostały wyprodukowane z myślą o tym, żeby być jak takie primery.
A, czyli tak specjalnie pod makijaż, Dokładnie, że ma... specjalnie pod makijaż, ale to co jest ciekawe to... przepraszam jeszcze bardzo, ten niebieski to jest właśnie filtr chemiczny, a ten Tone-Up to jest filtr mineralny. To co jest ciekawe to, że mają bardzo dobre składy. O! Oba te kremy zawierają ceramidy, zawierają peptydy. O! No. Czyli bardzo dobrze nawilżające kremy. Tak, ten nawet zawiera właśnie kolagen i koenzym Q10, a ten zawiera też glutation, czyli tak jak ten z Dr. Snape. Dr. Snape, Dr. G. Dr. G. No i właśnie dlaczego dodatek glutationu? Wydaje mi się, że w Korei to też jest może nie jakaś taka super nowość, ale już od dłuższego czasu na przykład wiele Koreanek łyka też suplementy z glutationu, które mają właśnie trochę pomóc z przebarwieniami naszej skóry. Więc jak widać te firmy kosmetyczne idą trochę tym tropem i zaczęły dodawać je też do kremów przeciwsłonecznych. Bardzo dużym plusem ogólnie ostatnio tych kremów przeciwsłonecznych, ale nie tylko koreańskiej pielęgnacji, to jest to, że często też dla osób, które chcą mieć krem wegański, coraz częściej To właśnie się prawda. pokazują wegan. Dlatego patrzcie, na opakowaniach bardzo często są właśnie napisane, czyli mamy tutaj Doridena vegan. I właśnie te dwie nowości Amuse. Myślę, że już omówiliśmy większość naszych kremów przeciwsłonecznych, o których chciałyśmy Wam powiedzieć. Na pewno z biegiem czasu będziemy update'ować naszą, jakby to powiedzieć, bazę kremów przeciwsłonecznych, więc oczywiście zapraszamy do subskrypcji kanału, ale przejdźmy teraz do takich ulubionych kremów przeciwsłonecznych Koreanek, więc oczywiście wejdzie tutaj Ranking Oliviang, nie? Czyli właśnie te nagrody Oliviang za zeszły rok, za rok 2023 i co wydaje mi się nie jest zbyt szokujące, najlepiej sprzedającym się kremem jest właśnie ten Round Lab z sokiem z brzozy nawilżający. Koreanki generalnie uwielbiają nawilżające kremy przeciwsłoneczne. Zgadza się. I on jest takim dość neutralnym, może to źle słowo, bo to nie o to chodzi, że on jest zły, tylko faktycznie to jest krem, który nada się dla każdego typu skóry. To możemy powiedzieć taki krem basicowy, taki podstawowy krem, który na przykład jeżeli nie wiecie co kupić, to myślę, że na spokojnie możecie sobie taki właśnie krem kupić. I wydaje mi się, że to też fajnie wypróbować sobie czegoś takiego i od tego wyjść, zobaczyć, czy taka konsystencja Wam się podoba, czy wolicie na przykład troszkę lżejszą, albo troszkę bardziej nawilżającą. O właśnie, bo tutaj też chodzi o tą konsystencję, że ona nie jest ani taka bardzo mocna, ani też właśnie z tych najlżejszych, o których mówiliśmy, czyli esencje. Tak, no i też prawda jest taka, że nawet osoby z tłustą skórą, niektórzy lubią bardziej takie, wiecie, matowe wykończenie, nie chcecie się świecić, innym nie przeszkadza to, żeby mieć trochę tego nawilżenia, więc tutaj każdy musi patrzeć. Tak. Dobra, teraz numer 2 to akurat krem, którego my nie mamy, ale który też jest bardzo popularny w Korei, czyli Dr. G Mild Up Sun Cream, taki jasno-zielony i to jest krem z filtrem mineralnym. To jest krem, który jest bardzo popularny właśnie dla osób o wrażliwej skórze. Ja jak byłam w ciąży, to specjalnie zaczęłam go używać, bo wyskakiwało mi dużo różnych problemów skórnych i on się sprawdzał faktycznie. Jedyne co to jest właśnie krem mineralny, więc wiecie, ta konsystencja, to rozprowadzanie to jest troszkę, trzeba się napracować. I niestety bieli, Bieli, to co prawda. dla niektórych, na przykład tutaj w Korei to jest normalne, że widujemy osoby o białej twarzy, w sensie takim, że mamy sunscreen na twarzy. Raczej w Polsce tak ciężko by było w taki sposób wyjść, ale tutaj właśnie te kremy raczej nikt nie zwraca już na to uwagi. To prawda, zwłaszcza jak na przykład uprawiacie sport, czy jesteście na plaży Na i właśnie spacerze. tak, i właśnie z tego co wiem, to ten Dr. G jest popularny właśnie wśród osób, które uprawiają jakiś sport, na przykład golf i dużo czasu spędzają na zewnątrz. Właśnie. A numer 3 to jest właśnie Cell Fusion Laser Sunscreen. Też wydaje mi się, że to jest taki krem, który zyskał popularność, dużej ilości osób się sprawdza, ale jest duża grupa osób, której ten krem się nie sprawdzi.
Bo to nie jest taki typowy krem. No nie jest to typowy krem. Na pewno widać tutaj preferencje koreanek od takich basicowych po takie stricte zaznaczonym działaniem, które jest do danej grupy przeznaczone, czyli jak widzicie tutaj jest krem stricte dla skór trądzikowych. Tak, wydaje mi się, że bardzo dużo osób sięga po ten krem, jak właśnie nie wie, co innego kupić i od tego zaczyna, bo tutaj dużo osób ma pewność, że on nie będzie podrażniał. Dobrze. Tak, to teraz przejdziemy może do rankingu Huahe i powiemy Wam, które kremy są popularne. Tutaj mamy dwie takie kategorie. Jedna to kojące kremy przeciwsłoneczne i tutaj znowu pojawia się właśnie ten krem mineralny z Dr. G, bo faktycznie on, wiecie, czasami te kremy z filtrem chemicznym potrafią podrażniać. Dlatego dużo osób właśnie preferuje kremy z filtrem mineralnym. I kolejna kategoria to kremy nawilżające. I tutaj pierwsze miejsce zdobył ten żółty Dear Klairs. Dodamy Wam nazwę, bo teraz nie pamiętam, niestety nie mamy tutaj tego kremu. I też w kategorii Sun Sticka i Sun Cushion. Oczywiście Round Lab z tej samej serii jak tutaj, czyli z soku z brzozy. Jeżeli chodzi o Sunsticky i Sun Cushion, one nie są tak chętnie kupowane oczywiście jak sunscreamy i pewnie dlatego większość też sięga po te produkty, które znają już dobrze i są takimi właśnie produktami basicowymi popularnej marki, czyli Round Lab. Tak. Dlatego pewnie taka sprzedaż i ogólnie ciekawość, bo pierwsze co właśnie sięgamy to gdzie Tak, już co coś już się znamy, i a coś się to nam sprawdza. faktycznie to, co już mówiłam, koranki uwielbiają właśnie nawilżające produkty przeciwsłoneczne i to widać. Tak. Dobrze, i teraz przechodząc na samo zakończenie, czyli nasze osobiste rankingi. Tak. To co, zaczniemy od trzeciego miejsca. Tak, zacznijmy od trzeciego miejsca. Monika, powiedz swoje trzecie miejsce. Moje trzecie miejsce tutaj to nie znaczy, że to jest zły krem przeciwsłoneczny, ale ja myślę, że jednak Round Lab, jeden i drugi, tutaj mi się jest trochę ciężko zdecydować, ten trochę bardziej się nadaje na lato, ten. I dlaczego to jest trzecie miejsce? Bo to są naprawdę fajne kremy, które fajnie nawilżają i nic nie robią żadnych problemów Ale skórnych. znalazłaś coś lepszego. Właśnie, kurde, z moim drugim miejscem ja nie wiem, czy to jest aż tak duża różnica, ale Aha. na przykład jak czuję, że mnie wysypie, to jednak sięgam po inny krem, ale one są naprawdę fajne i wydaje mi się, że mogę je polecić każdemu, więc nie patrzcie na to, że to jest moje trzecie miejsce, bo naprawdę są super. Patrzcie po prostu na cenę na przykład, wiecie. Tak. No, to jest czasami najlepsza opcja, jeżeli coś Dokładnie. jest przecenione, to chwytaj przecenione i tyle. Ja na przykład, powiem Wam szczerze, z tej półki cenowej nie przetestowałam aż tylu sunscreamów, żeby wybierać sobie jakieś ulubione miejsca, ale myślę, że po przetestowaniu ten Dr. G Black Snail jest ten tone-up. dobrą opcją, jeżeli chodzi o tone-up, ogólnie jako taki sunscreen, który mogę nosić na co dzień bez dodatkowych na przykład podkładu, makijażu, bo ładnie wyrównuje naszą skórę i do tego ładnie ją wygładza. Więc Dokładnie i fajnie, że ma jeszcze jakieś dodatkowe funkcje. tak, i fajnie, co jest też ważnego oczywiście w przypadku mojej skóry, po prostu dobrze nawilża, więc dla mnie ten sunscreen jest bardzo dobry. Dobra, moje drugie miejsce to właśnie ten Cell Fusion i dlaczego, powiem Wam od razu, dlaczego ten krem wygrał z tymi dwoma z Round Laba, bo faktycznie jak mnie wysypało i miałam problemy skórne, to on, ciężko powiedzieć, że jakby łagodził to, ale był taki lekki efekt, czasem jak coś nakładacie i macie trądzik, to tak trochę potrafi ściągać, jest bardzo nieprzyjemne uczucie, a to tutaj zanikało i miałam wrażenie, że ten krem trochę pomaga tym zmianom się goić. I dlatego właśnie on znalazł się u mnie na drugim miejscu. Co jest minusem, to naprawdę ten zapach, więc gdyby zrobili ten krem bez tego zapachu, to moim zdaniem byłby znacznie lepszy, bo to jest specyficzny zapach. Bardzo. Tak, ja za to drugie miejsce mam oczywiście Round Lab. Myślę, że on bardzo dobrze mnie nawilża. Tak, to jest właśnie fajny taki krem, jak na przykład, nie wiem, gdzieś wyjeżdżacie i na przykład jedziecie wy, nie wiem, wasza siostra, wasi rodzice, wasz chłopak, wasz mąż i chcecie wziąć tylko jeden produkt. No to jest idealne. Dokładnie. Pasuje dla prawie całej rodziny.
Więc jak Poza najbardziej. dzieciakami. Albo jeżeli chcecie na przykład komuś sprezentować sunscreen, myślę, że to jest idealny sunscreen właśnie na to, żeby Dokładnie. jako pierwszy taki produkt z koreańskiej pielęgnacji, jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną, po prostu Tak. jest dobry. Dobrze, pierwsze miejsce. Tak, najbardziej ciekawe pierwsze miejsce. Tutaj u mnie właśnie ten Numbuzin a Clear Filter Sun Essence. No, za co ja lubię ten krem? Faktycznie ma bardzo fajny skład, ma dużo tych składników łagodząco-kojących, nawilżających. I faktycznie fajnie wtapia się w skórę, nie zapchał mnie, co dla mnie jest bardzo istotne, bo mam takie skłonności do zapchanych porów, nie ma żadnego zapachu, więc naprawdę jak dla mnie to jest prawie idealny sunscreen. Dobrze, a moje pierwsze miejsce, myślę, że jest to moje najlepsze odkrycie w te wakacje, zobaczymy w kolejne, ale jak na razie ten sunscreen jest najlepiej nawilżającym kremem, jaki do tej pory miałam. Naprawdę długo to nawilżanie zostaje razem z nami, co prawda powinniśmy reaplikować w ciągu dnia, ale nic mnie nie wysusza, naprawdę ładnie siedzi pod makijażem, jest delikatna konsystencja, dzięki czemu naprawdę jest leciutki. Właśnie to jest fajne, że on jest bardzo lekki, a przy okazji bardzo nawilżający. Same plusy, mało minusów, chyba ten tylko zapach. No troszkę jest. Troszkę jest. To jest krem, którego ja nie lubię. Toriden. A dlaczego? To jest generalnie krem Martyny, która użyczyła mi go i na testowanie. Testowałam go 3 dni i był naprawdę fajny. Mówię Wam, na tłustą skórę fajnie się wtapiał, fajnie siedział pod makijażem i myślałam sobie przez chwilę, że to może być mój hit. Ale niestety po 3 dniach okazało się, że bardzo zapchał mi skórę, nie stosowałam, nie zmieniałam nic w mojej pielęgnacji poza tym kremem, więc niestety to jest jego kwestia. Oczywiście może gdybym go troszkę szybciej zmywała ze skóry, no ale z innymi kremami, których też nie zmywam aż tak szybko od razu, nie wiem, o 18 po przyjściu do domu, nie miałam takich problemów, więc niestety ode mnie na nie. Ale jeżeli nie macie skłonności do zapychających się porów, a tłustą skórę macie, u niektórych wydaje mi się, że super się sprawdzi. Tylko to już trzeba próbować. Tak. No tak samo jak Monika, to może wyciągnę jeszcze raz. Przechodzi z rąk do rąk. Przechodzi z rąk do rąk, nikt go nie chce. Tak. No niestety, tak jak fajny glow daje, Prawda, ma taki lekki ładnie nawilża, nie ma tutaj z tym problemu. To wykończenie jest naprawdę super. No wykończenie jest super, ale jak wykańcza moje oczy, Tak, to zupełnie inny typ problemu. tak, u mnie za to ja mam delikatniejsze oczy, wychodzę na dwór i po prostu jak zawieje, to tak łzy lecą ciurkiem i po prostu w pewnym momencie miałam już takie podrażnienie, że nic nie mogłam nakładać tutaj na kąciki oczu, ponieważ po prostu były tak czerwone i podrażnione. Okazało się, nie wiedziałam o tym, ale dopiero Klaudia tam wspomniała, ja potem dodałam do plusa i wyszła masakra. Więc nie, to jest not approved. Tak, czyli tutaj po prostu jak macie bardzo wrażliwe oczy, ja akurat nie miałam tego problemu, co Martyna i Klaudia, albo jak macie właśnie skórę skłonną do zapychania porów, to nie polecamy. A tylko ja jeszcze tutaj muszę dodać, bo żebyśmy nie zaczęły dostawać komentarzy, że ale moje pory też się zapychają, on się super sprawdza. Tutaj to niestety jest bardzo personalne i to zależy od każdego, co zapcha Wasze pory, niekoniecznie zapcha moje. Świetnym przykładem jest na przykład ten olejek z Anuły, który naprawdę w wielkiej ilości osób się sprawdza i nie mają problemów z zapchanymi porami, a dużej ilości osób się nie sprawdza. No niestety tak jest. Ja na przykład go nie polecam, ale tutaj myślę, że chyba każda osoba, która ma przewrażliwione oczy, może mieć problem z tym, że będzie powodował takie ala szczypanie i po prostu z potokiem płynące, więc raczej starajcie się go unikać, jeżeli macie wrażliwe oczy. Dobra, my chyba omówiliśmy już wszystkie sunscreeny, jakie mamy tutaj z tej średniej półki cenowej, ale na pewno kolejny film będzie o tej tańszej, więc zapraszamy do subskrypcji kanału, polajkowania filmu i będziemy widzieć się w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawiajcie komentarze i do zobaczenia. hej, Pa!